Nie wiem, co wam powiedzieć. Płakać mi się chce. Po prostu. Witam, i o zdrowie pytam. 24 grudnia nie pojechałem dalej ze względu na to, że nie mam wizy do następnego kraju. Są komplikacje w e-wizie, ktoś robi online i po prostu będę kombinował wieczorem dalej. Pomagają mi w tym też moi bliscy, ale no cóż, nie zawsze się udaje. A ja, jako że jest Wigilia, ale nie mogę wieczorem jej zorganizować, bo niestety ja się za bardzo rzucam w oczy. To już pół miejscowości patrzyło, czemu ja idę tutaj. Więc idę nad rzekę, by zorganizować sobie Wigilię. Znalazłem idealne miejsce, gdzie nie ma nikogo, że nie muszę martwić się, że ktoś przyjdzie i będzie pytał. Jest pięknie, zobaczcie. Lilie i w ogóle super. No witajcie, moi drodzy, najprawdopodobniej właśnie trwa wasza Wigilia, moja również. Przed wami oczywiście nie muszę przedstawiać, sam Krzysztof Krawczyk. No król, no z kim spędzić święta jak nie z nim. Co mam na te święta? Oczywiście wyobraźcie sobie, że wydarzyła się tragedia, bo w Maroku moja konserwa się po prostu, ta z Polski, którą wziąłem, się zepsuła. Ale, zepsuła, po prostu się otworzyła, więc no nie nadaje się do zjedzenia po kilku miesiącach. Ale wyobraźcie sobie, że byłem u Polaków, którzy mieszkają w Maroku i oni mieli polskie szproty tam w Maroku, więc dali mi i przetrwały na szczęście do Wigilii. Dodatkowo kupiłem sobie taki ananasowy napój, no i chlebek. Znalazłem kościół, żeby spędzić Wigilię z ludźmi, ale ja nie chcę z ludźmi spoza Polski spędzać Wigilii. To znaczy, to nie jest jakaś dyskryminacja czy coś, tylko ja albo z bliskimi, albo wcale. Znaczy w sensie albo z bliskimi, albo sam. O to chodzi. Nie jestem w stanie się tutaj cieszyć, bo kurwa, zawsze to samo. Przepraszam, że w Wigilię się tak odezwałem, Panie Boże. Ale zawsze to samo, kurde. No co no? O, jest. Ładnie się ubrałem, no i muszę w koszulkę. Przepraszam, mamo, wiem, że zawsze o to narzekałaś. No cóż, nie jestem w stanie się tutaj cieszyć, ani nic w tym stylu. Ja nie jestem aktorem, ja naprawdę siedzę teraz 24 grudnia. Dokładnie o godzinie 16 w Polsce. Bo między 16 a 17 najczęściej się je Wigilię. No ja osobiście jako dziecko już ponaglałem rodziców ze względu na to, że chciałem wrąbać po prostu uszka. Więc musieli robić Wigilię już jak ledwo tylko, nawet się pierwsza gwiazdka się nie pojawiła. Powiem wam, mam ze sobą grzyby polskie, barszcz czerwony i nie mam warunków, żeby tego zrobić. Myślałem, że będzie jakiś camping, że będę mógł się rozłożyć i będzie jakaś kuchnia, żebym sobie przygotował fajną Wigilię. No ale niestety jest jak jest. No nic. O, kolenda się skończyła. Nie. No Krzysztof nigdy nie zawodzi. Więc myślę, że właśnie wpierdzielacie uszka, barszczyk, makówkę. Moczki akurat nie jem. Nie wiem, jak to się w Polsce nazywa. Na Śląsku to też jest Polska, ale wiecie o co mi. To moczka. Taka zbieranina, jak gówno wygląda. Kurwa, nie lubię jednak szprotu. Znaczy lubię, ale z chęcią bym zjadł karpia. Znaczy filet, ale nie lubię ości. Dlatego nie wiem tutaj ryb. Wigilia, kurwa. No co ja mam powiedzieć? No, widzicie, jak to wygląda. Chciałbym to tak energicznie, tak przyjemnie nagrać,
ale nie mam jak. Jest coś, co sobie życzę. Za 3 albo 4 dni mija 8 lat, jak zacząłem podróżować za granicę. I w tym czasie wymarzyłem sobie stworzenie w Beskidzie Śląskim. Chciałbym Brenną, bo mi się ta miejscowość najbardziej podoba. Ale nie mam pewności, czy się uda znaleźć ziemię. Wymarzyłem sobie otworzyć ośrodek wypoczynkowy. Taki wiecie, domki letniskowe, czyli wiadomo sezon zimowy oraz letni. Poza tym weekendy oczywiście, poza sezonem również. I tak naprawdę wymarzyłem sobie to i przez lata to było marzenie i tak naprawdę nic nie robiłem w kierunku realizacji tego marzenia, no bo kurwa jak, przepraszam za słownictwo, normalnie bym nie przepraszał, ale jest Wigilia, przepraszam. Jak realizować coś, co kosztować będzie nie bańkę, tylko nawet może dużo więcej. Ale przemyślałem wiele w życiu i uważam, że stworzyłem kanał, który ma potencjał. No jest was sporo, widać, że się wam prawdopodobnie podoba to co robię, więc no jest potencjał i tak naprawdę mam 4 historie do opowiedzenia. Pierwsza jest oczywiście w Ameryce Południowej, druga jest w Azji, trzecia jest w Afryce i czwarta teraz się właśnie, że tak powiem, dzieje ta historia. I ja już miałem napisaną prawie całą książkę, ale powiedzmy, że piszę od nowa, ze względu na to, że tak lepiej. I oczywiście wydaję książkę sam, ze względu na to... Ej, czekaj. O, posłuchamy tego samego. Po prostu sam chcę wydać książkę, bo jak doskonale wiecie, do mnie się odezwały wszystkie, ale to wszystkie największe wydawnictwa od kilku lat. Prawie wpadłem w sidła. Na szczęście prawnik sprawdził wszystko i odradził mi. Gdyby 10% was, subskrybentów, kupiło książkę, no na dzień dzisiejszy to jest 354 000 osób, czyli 35 000 ludzi jakby kupiło książkę, to zrealizuje swój cel. I starczy mi na ziemię. Ale śmiem wątpić, że tyle ludzi kupi. Kurde, mrówka. Śmiem wątpić, że tyle osób kupi, bo to jest nierealne. Ale będę się starał. Chciałby człowiek ładnie namiotem się rozłożyć. Pewnie powiecie, no to tu się rozłóż. Uwierzcie mi, że i tak mnie widzieli ludzie z miasta, że tu idę. Gdyby się wieczór zbliżył, przyszliby z maczetą. Nie zrobić mi krzywdę. Zabrać moje rzeczy. Nie wiem, co wam powiedzieć. Płakać mi się chce. Po prostu. Próbuję się uśmiechać, kurwa, ale nie umiem, no. Cieszcie się, że jesteście, kurwa, w domu, że spędzacie ten czas z rodziną i nie wiem, i będziecie pić wódkę z bratem czy ze szwagrem, kurde, po Wigilii. To jest niestosowne, ale tak się robi. Naprawdę wolałbym kebaba na tą Wigilię. Masakra. No nic, wesołych świąt, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie, dbajcie o swoją żonę, dbajcie o swojego męża, dbajcie o swoje dzieci. Spędzajcie ten czas wspólnie, jeśli wasi dziadkowie czy babcie żyją, jeździcie do nich. Nie wiem, co wam powiedzieć. Jestem nad rzeką. Jest czas Wigilii. Wiem, że teraz dokładnie w tym momencie moja rodzina je... Kurwa, przepraszam. Uszka i barszcz. Coś, co ja kocham. Coś, na co czekam cały rok. Ale może poproszę, jak wrócę, żeby mama zrobiła na powitanie.
Istnieje możliwość, że zrobi. No cóż, bądźcie zdrowi. Yo, yo. Musiałem się zawinąć. Pewnie to zabrzmi dziwnie, ale chyba dostałem, wiem, że jest rosół. Chyba dostałem sraczki. Przepraszam, ale no muszę się pośpieszyć. 25 grudnia, powiem wam szczerze, że 6 godzin czekałem na transport, aż poszedłem na busa i na szczęście akurat się tak trafiło, że ten bus się właśnie zapełnia. Przez 6 godzin nic nie przejeżdżało. Ja nie miałem siły po prostu psychicznej też nagrywać, bo jakoś te święta, wiecie, człowiek jest smutny, samotny, więc oczywiście to moja decyzja, ja się zdecydowałem, ale mimo to nie jest kolorowo. No na pewno dużym plusem jest to, że dzisiaj jest 4. rocznica zapoznania, czy też zobaczenia Księżniczki Persji. Nie wiem, czy pamiętacie, 24 odcinek prawdopodobnie w Iranie. Ja teraz będę jechał na granicę, nie wiadomo, czy w ogóle mnie wpuszczą, bo nie wiadomo, czy dostanę wizę. Jest taka nie wiadomo, że szok. Ja się czuję tak, jak wyglądam, o, tak wam powiem. Czuję się tak, jak wyglądam i chyba to wystarczy. Ale wy, mam nadzieję, że spędzacie święta w sposób pozytywny, że kłócicie się przy stole rodzinnym. Tak jest fajne w sumie, zazdroszczę. No i nic, na ten moment czekam, aż wszyscy wsiądą i jadę w pizdu. Siemanko. Pewnie nie uwierzycie, co się wydarzyło, ale dojechałem już na granicę, no i okazało się, oczywiście miałem podejrzenie dosyć spore, że to się może wydarzyć, bo z kolegą kombinowaliśmy, jak zrobić wizę online. Niestety wiza online nie działa, nie wiem czemu, nie chciała przejść, a dokładnie nie chciało przejść zdjęcie. Więc doszło do sytuacji, że dojechałem, no i na granicy nie dostanę wizy, a kombinowałem, żeby dostać taką wizę, ale tak się składa, że trafiłem na dobrych ludzi, a dokładnie na ludzi na służbie, którzy tutaj stoją i patrzą. I mogę się rozłożyć tutaj i muszę wracać do stolicy, ale to jest, kurwa, to jest 350 km, czyli od rana do nocy jazda non-stop. Dlaczego? No bo to jest, kurde, kraj, w którym nie ma dróg. To jest totalna chujnia, ale ważne, że mam gdzie się przespać. Więc rozłożę namiot. W środku nie mogę spać. Powiedział, że to nie jest dozwolone, ale mogę spać tutaj. Więc i tak spoko, bo przynajmniej będzie bezpiecznie. Strasznie w moim namiocie śmierdzi. Jakby... No i mam podejrzenie, skąd to się bierze. Jakby się kot zeszczał. Kurwa, czy mi przypadkiem, jak go suszyłem, czy mi przypadkiem, kurwa, kot nie naszczał. Wesołych świąt. 7:20. O 8 mam autobus. Niestety inaczej nie mogę przejechać, bo i tak tu kurwa nic nie jeździ prywatnego. No i delikatnie mówiąc, zimno kurwa było mi. Nie wiem, jest zimno w Afryce nocą. I teraz jest 7 rano i też jest zimno kurwa. No ale damy radę. No cóż, najważniejsze jest to, że mam gdzie robić kupę, że mam gdzie umyć twarz, umyć zęby, a reszta to chuj. No i wszystko, tyle to trwa. No to co? Afrykańska toaleta. No i taki tutaj jest bajer. Tutaj się odsuwa, w ten sposób pokazuje, czy jest zajęte, czy nie. No i wychodzisz. Po wszystkim. Na szczęście jest kran, gdzie będzie można umyć ręce i mordę. Najśmieszniejsze jest to, że cały czas z niego leci woda, a tutaj licznik działa. W ogóle zdziwiło mnie, bo po raz pierwszy w Afryce zobaczyłem licznik poza jakimś tam domem. Użyłem gumy do rzucia zamiast pasty. Pastę użyję wieczorem, umyję zęby. Tak bywa, to jest dosłownie granica. Jakbym tylko przyszedł tutaj 10 metrów dalej, to już jestem w innym kraju. To znaczy na ziemi, jak to się mówi, niczyjej. No nic, jo.
transport z samego rana. Wyobraźcie sobie, że jest to samochód 7-osobowy i jedzie nas w nim 12 osób. 12 osób. I powiedzcie mi, czy są tereny w Afryce, w których warto łapać stopa? No nie. Jeżeli do jednego samochodu ładuje się tyle osób, to znaczy, że jest po prostu tutaj deficyt samochodów i nie ma jak, że tak powiem, złapać stopa. Tym bardziej, że tutaj kompletnie nic nie jeździ. To jest droga śródowa. Co tu dużo mówić, kłóciłem się, że chcę być na przedzie i kupiłem 2 bilety, no bo obok kierowcy siedzą 2 osoby na jednym miejscu. Ale powiedziałem, ale jak przyjdzie ktoś i będzie chciał dosiąść się, te pieniądze są dla mnie. No i oczywiście zdarzyło się tak, że tu jest łepek, który no już jest za duży na to, żeby być z Afryką, więc go posadzili obok mnie i mi oddali pieniądze, więc transport mnie kosztował zaledwie 5 zł. No i jest srogo. Samochód oczywiście odpalany na kable w stanie kurwa nie do określenia. No to jest Afryka. Jeśli myślicie, że 3 lata temu byłem w Afryce, czyli tam powiedzmy, nie wiem, Kenia, Mozambik, to nie jest Afryka. W sensie ta, o której się mówi, tak biednej, to jest tam. O kurde. To jest całkowicie. Ja tam nie miałem takiej drogi ani razu. Naprawdę jest serio srogo. Ale to dobrze, bo jest przygoda. No to dojechaliśmy do miejscowości, w której miałem wigilię, delikatnie mówiąc. No i będę się przesiadał. Niestety nie ma czasu, muszę zapierdalać, żeby dojechać do stolicy, żeby tam wszystko ogarnąć, żeby jutro rano załatwić wizę do Gwinei Konakry. No cóż no, niedopatrzenie, a zarazem ja tu mam wyjebane, wiecie jak to jest. No i takie święta mi się podobają. Dzisiaj jest 26 grudnia. Spędzę w aucie. Ale bardzo dużo ludzi z was też spędza w aucie, no bo 27 idzie się do pracy, tak? No. O i tam miałem wigilię. Moje miejscowy. Przejeżdżam tu drugi raz. Jeszcze będę trzeci raz, bo muszę znowu jechać do Gwinei Konakry. I ja jebie. O afrykańskim transporcie zwierząt mógłbym wam wiele opowiedzieć, wiele pokazać, ale nie robię tego, żeby was serce nie bolało. Między innymi zaraz wam pokażę. O jaki? Jaki? A? No, więc tak wygląda. A jeszcze bym o kurkach zapomniał. Takie mają życie. No to doszło do pewnych kłótni. Ja dostałem numer 1, kupując bilet i oczywiście za chwilę, jak już wszyscy wsiadali, pan mi mówi, że ja mam iść z tyłu. Ja mówię, nie, że mnie to gówno jebane interesuje, że ja kurwa mam bilet numer 1 i ja tutaj będę siedział na miejscu obok kierowcy. Oczywiście nie, ja zacząłem robić haję. No i ten ktoś, kto się umówił z gościem, że wezmę tego białego, pierdolę do tyłu, ty siądziesz z przodu. No, siedzi z tyłu. Nie daj się nigdy nikomu, czy to w Azji, czy w Afryce. Po prostu zasada jest jedna. Masz bilet z numerem numer 1, to decydujesz ty, gdzie siedzisz. I to jest twój wybór, bo jesteś pierwszy. I mogą cię pocałować w dupę. I tak właśnie mogą zrobić. Oczywiście już cały samochód to moi wrogowie. Znaczy nie moi, bo ja ich mam gdzieś. Tylko ja ich jestem wrogiem. No bo jak to biały się postawił? No tak, kurwa, postawił się. Są z Polski, a nie z jakiegoś kurwa wypizdojewa, gdzie się boję kurwa własnego cienia. Niech wiedzą, jacy jesteśmy. I o to chodzi. I właśnie tak na boku, jak tutaj widzicie, wyrzuca się śmieci. Wy też tak będziecie wyrzucać, ja tak wyrzucam. Bo oni to co wieczór po prostu zbierają i na stosie spalają. Nie ma śmietników, nie istnieją, nie ma kurwa nawet takiej opcji, nawet nie istnieje myśl, żeby takie śmietniki stworzyć. Więc żeby nie latało to po miejscach, które są pod uprawą czy coś w tym stylu, wyrzuca się to na pobocze, na kupę. Ja zawsze szukam kupki, która już po prostu jest przyszykowana na przyszłe spalenie. No i oni to palą, no. Na temat, wiecie, no... Wiem, ile ludzi teraz w Polsce jest taka, teraz wiecie,
jest dobrobyt, więc ludziom się troszeczkę poprzewracało. To jest dobre, bo mimo wszystko trzeba dbać o środowisko. Ale no, te osoby tutaj to by dostały chyba, nie wiem, co by tutaj dostały. No, ja się dostosowuję do warunków. Nie wyrzucam byle gdzie, bo uważam to za niestosowne i tak się nie robi. Dlatego wyrzucam na kubkę, którą potem spalają. Gdybym chodził ze śmieciami, nie, jak się mówi, w ręce, no to bym czasem 2-3 godziny szukał śmietnika. Na przykład teraz jesteśmy na stacji benzynowej i tutaj śmietniki są. I oczywiście wieczorem je opróżniają i spalają. Tak po prostu.